Dzień dobry, nazywam się Kamil Iwanicki i zapraszam na kolejny spacer po tym razem kolonii Piasek w Czeladzi, który realizujemy w ramach projektu Familoki 360. To jest ciekawe, że to jest spacer 360, więc w każdej chwili możecie obracać i odkrywać rzeczy, które nie widzicie z przodu, ale na przykład takie budynki jak ten. Budynki, które są właśnie charakterystyczne na piasku, gdzie mamy kamień i cegłę, ale tutaj jesteśmy właśnie w Czeladzi, gdzie mamy takie typowe familoki jak na całym Górnym Śląsku. Ale właśnie, czy w Czeladzi są to familoki, czy tak naprawdę to są domy robotnicze, bo familoki jako słowo to jest tak naprawdę zaklęte tylko do wykorzystywania na Górnym Śląsku. Tutaj na Zagłębiu mówimy o domach robotniczych, ale tych domów robotniczych na Zagłębiu jest sporo. One powstają już od początku ery przemysłowej i one powstają w Czeladzi, w Będzinie, Sosnowcu. I takich osiedli robotniczych było kilkadziesiąt. Także nawet na Dalekim Wschodzie, jak Zawiercie, powstawały takie osiedla robotnicze, bo tutaj w Zagłębiu inwestowali przemysłowcy z Niemiec, a także z Francji, tak jak na przykład bezimienne towarzystwo, które właśnie tutaj w Czeladzi postanowiło wybudować. Jesteśmy na ulicy 3 Kwietnia, no i właśnie tutaj powstały te pierwsze domy. I co jest ciekawe, no właśnie, że tutaj w Zagłębiu powstają te różne osiedla robotnicze. Takich kilka przykładów warto wspomnieć, na przykład o osiedlu, które powstało przy ulicy Żeromskiego w Sosnowcu, gdzie Heinrich Dietl wybudował cały koncern, przędzalnie, domy, kościół ewangelicki i także swój pałac, który stoi do dzisiaj. Czy o kolonii robotniczej w dzielnicy Sosnowca Kazimierz Górniczy, czy no właśnie osiedlu Tas w Zawierciu, ale tutaj w Piaskach mamy taki przykład osiedla, które jest najbardziej rozbudowane i które jest takim przykładem wzorcowym nie tylko na terenie Zagłębia, ale w całym województwie śląskim. I tutaj w Piaskach trwa budowa przez 50 lat, na przełomie XIX i XX wieku, przez blisko 50 lat powstało około 160 domów robotniczych dla właśnie pracowników kopalni Czeladź, ale to nie tylko były domy robotnicze, to były także budynki dla społeczności, szkoły, także miejsca wspólne czy kościół. I tutaj dzisiaj chcę Państwa zabrać na spacer, przynajmniej po części tego osiedla, żeby odkryć tą namiastkę. I te domy, które tutaj widzimy, to są lata właśnie 80. Lata 80., które wyglądają jak typowe familoki. Tutaj możemy zobaczyć zielone okna, jeszcze oryginalne okna, które zachowano. No i takie przybudówki, które wybudowano później, gdzie mieściły się toalety. Z tyłu, za domami, tutaj możemy wejść na przykład zobaczyć, z tyłu za domami stoją lauby, czy to bardziej takie budynki, ogródki, domki ogródkowe, bo z tyłu za każdym z tych domów były właśnie ogródki dla górników. I o tym się też wspomina, że właśnie na Piasku to jest też jedno z tych osiedli robotniczych, które było inspirowane ideą Miasta Ogrodu. Miasta Ogrodu Ebenezera Howarda. No ale właśnie, no tutaj widzimy, że te ogródki powstawały na dużą skalę, no ale one służyły mieszkańcom tak na codziennych potrzeb. I to jest też ciekawe, że no właśnie w takich osiedlach robotniczych te ogródki były czymś zwykłym i czymś, co powstawało praktycznie w każdym osiedlu. Ale zacznijmy od początku, od historii, dlaczego tutaj, jak to się stało, że tutaj to osiedle powstało. Bo musimy się przenieść blisko 160 lat temu. W latach 60. XIX wieku trwało poszukiwanie złóż węgla tutaj w tym terenie, w tej okolicy.
Pierwsza kopalnia powstała jeszcze w latach właśnie 60., no ale tutaj na małą skalę fedrowano. Dopiero kiedy w 1879 roku bezimienne Towarzystwo Kopalni Czeladź zakupuje tą kopalnię, oni postanawiają inwestować. No i właśnie to towarzystwo z Paryża, oni tutaj mają największy wpływ na kształt i rozwój tego miejsca i to tutaj widzimy duży wpływ także na ten styl architektoniczny, jak wygląda osiedle na piasku. To jest też ciekawe, że niektórzy wspominają o tym, że no właśnie te piaski to taka mała Francja, bo wiele tych budynków wygląda jak wyjętych właśnie z Francji Południowej, ale czy tak naprawdę one wyglądały? Trudno powiedzieć, bo na przykład dyrektor Victor Vianney, on wspomina o tym, że to miał być taki uniwersalny styl, który to zaczerpnięto z Francji, ale wiele osób właśnie widzi tutaj podobne nawiązania. Ja jeszcze o tym wspomnę, gdy będziemy pod kościołem, bo sam budynek kościoła jest też bardzo ciekawym projektem, który powstał, no właśnie nawiązując do kościoła z Francji. Tutaj te budynki, te mieszkania w Zagłębiu, one miały też trochę były mniejsze, miały niższy standard niż na Górnym Śląsku i co warto wspomnieć, że no właśnie wiele osób w Zagłębiu decydowało się pracować jednak na Górnym Śląsku, gdzie zarobki były wyższe, a granica znajdowała się tuż obok, bo tak naprawdę tuż obok płynie Brynica, czyli ta rzeka graniczna między Górnym Śląskiem a Zagłębiem. Zagłębie, które znajdowało się w zaborze pruskim, no a Górny Śląsk, który był częścią Niemiec już od XVIII wieku, żyły obok siebie, ale bardzo w innym stylu. Tam jednak widzimy inwestycje państwowe i niemieckich kapitalistów, wielkie rodziny przemysłowe jak Balstremów, Szewgoczów, o których wspominaliśmy. Tutaj widzimy kapitał, który przyjeżdża z zewnątrz i który inwestuje no właśnie w ten przemysł i korzysta z tego, co tutaj także z tych bogatych złóż no właśnie chowających się pod ziemią. No bo też kopalnie, które powstają w Sosnowcu, w Czeladzi, Dąbrowie Górniczej są bardzo ważną częścią tej gospodarki. Warto wspomnieć też o tym, że no właśnie o tym kontraście, o tych problemach, które są dzisiaj bardziej kwestią żartów, czyli ten konflikt zagłębiowsko-śląski, czy coś takiego istnieje, czy to tylko no, są żarty, że tutaj uważaj, bo jedziesz za granicę, bo przez wieki mówiono o tym, że no, istnieje taki, czy wieki, tak przez lata mówiono o tym, że istnieje taki konflikt, ale dzisiaj to jest raczej forma żartów o tym, że mieszkania z widokiem na Sosnowiec są tańsze i dzisiaj nikt do tego nie podchodzi z powagą. Wszyscy wiedzą, że to są tak naprawdę takie śmieszne żarty, do których się też sam Sosnowiec nawiązuje, bo Sosnowiec stworzył swoje paszporty, kiedy jako taką ofertę promocyjną, turystyczną. Więc warto korzystać z tych takich antagonizmów lokalnych i czerpać z nich inspirację do wspólnych działań, no bo właśnie tutaj mamy ten region bardzo złożony, a dzisiaj jest to jeden wspólny region, o który powinniśmy wspólnie zadbać. I kiedy spacerując ulicą 3 Kwietnia możemy zobaczyć z tyłu także to, że za budynkami, za tymi domami robotniczymi postawiono bloki. Ten cały kompleks, który powstał dawniej, trudno jest czytelny, bo właśnie on został po wojnie zaburzony, ale większość tych domów stoi do dzisiaj. Ale oprócz tego, że powstały domy robotnicze, to powstają także budynki dla urzędników, którzy często przyjeżdżają tutaj z Francji. Powstają domy dla dozorców, domy dla dyrekcji. Jednym z takich budynków, które no właśnie zaraz zobaczymy, stoi zaraz za mną. Wygląda jak przeniesiony właśnie, jak taka willa przeniesiona z południowej Francji. Z okiennicami.
Tutaj możemy zobaczyć już za drzewami ten budynek. Jest to ciekawy przykład tego, jak bardzo ekskluzywne były te budynki, a tam z tyłu widoczna jest kamienica, właśnie, która została wybudowana dla urzędników i stan ich domów był znacznie wyższy niż domów robotników, co też warto podkreślić, że pozycja tutaj w kopalni powodowała też, jaki rodzaj mieszkania się otrzymywało. Wraz z awansem otrzymywało się lepszy standard, domy nowocześniejsze, z elektrycznością, z wodociągami, a jeśli traciło się pracę, to także traciło się mieszkanie. Widzimy także tutaj za mną taki budynek biały. Podejdźmy do niego, bo to jest też ciekawa historia, która wiąże się z nazwą tej ulicy, przy której się znajdujemy. Bo to jest ulica 3 Kwietnia. No i tutaj właśnie pod tym budynkiem dawnego biura 3 kwietnia doszło do protestów. Były to protesty właśnie górników, którzy chcieli dostać wynagrodzenie, które miało być im wypłacone 1 kwietnia, no ale dostali informację, że nie dostaną do 7 kwietnia, no i doszło do zamieszek. Wokół stała policja. Doszło do zamieszania, w wyniku którego zaczęło się strzelanina z salwy. Konie, na których siedzieli policjanci, zaczęli się ruszać i w wyniku tego całego zamieszania zginęło kilku robotników, a około 40 robotników było ciężko rannych. Na pamiątkę tego wydarzenia do dzisiaj stoi tutaj tablica, która przypomina o tym, że 3 kwietnia 1924 roku, czyli 100 lat temu, doszło do jednego z takich najkrwawszych protestów. Po prostu o wynagrodzenie robotników, którzy chcieli dostać wypłatę za swoją pracę. Idąc dalej, możemy zobaczyć także te budynki, które powstały no właśnie dla samych urzędników i taki najbardziej reprezentacyjny budynek widzimy tutaj, widzimy za mną, czyli klub urzędnika. Klub urzędnika, który powstał właśnie, gdzie ci urzędnicy francuscy, a także polscy mogli spędzać wolny czas grając w bilard i tenisa w czytelni, a także spędzać wspólnie przyjemnie czas. Jest to bardzo reprezentacyjny budynek, ale co jest też ciekawe, że no właśnie urzędnicy mieli swój tutaj klub, a robotnicy mieli sokolnię. Czyli taki budynek, gdzie dzisiaj znajduje się Centrum Kultury, ten stary przedwojenny budynek niestety już nie istnieje, ale w tamtym miejscu mogli oni działać w towarzystwach sportowych, mogli oni działać w różnych towarzystwach kulturalnych i było to takie miejsce aktywności społecznej właśnie dla tych robotników z kopalni Czeladź. Na ulicy Kościuszki stoją najbardziej charakterystyczne domy na piasku, czyli te domy z wykorzystaniem kamieni wapiennych, a cegła stanowi tylko element dekoracyjny, gdzie przy oknach i na rogach budynków. I to jest ciekawe, że no właśnie taki rodzaj architektury, gdzie właśnie ten kamień albo w późniejszych etapach lany beton dominuje. No bo przez 50 lat powstały 4 etapy budowy tego osiedla, które różniły się kształtem. Także też te domy różniły się wielkością. Domy dozorców, które stały naprzeciwko domu zbornego, czyli tego punktu, gdzie wchodzono do kopalni, są mniejsze i były większe dla mieszkania dla tych pracowników. Tutaj mamy ten przykładowy właśnie jeden z tych domów wyremontowany, jak takie domy mogłyby wyglądać. Gdy wejdziemy na tak zwane betony w innej części osiedla, zobaczymy, jak na początku XX wieku myślano o tym, jak stawiać te domy na piasku, a także mamy nową kolonię przy ulicy Krzywej, gdzie mamy przykład tego ostatniego etapu kolonii Piaski. Co jest ciekawe, że jedną z takich pamiątek po tej historii tego miejsca jest także nazwa ulicy Francuskiej, przy której znajduje się dzisiaj kościół,
ale także tutaj w tym miejscu, jak się tutaj obrócę, tutaj znajdowała się dawniej kopalnia. Kopalnia, która właśnie nadawała rytm życia tutaj w kolonii i ta kopalnia, tutaj znajdował się dom zborny, czyli ten punkt, gdzie rozpoczynano szychtę, a dzisiaj większość tych budynków nie przetrwała, gdzieś część jeszcze stoi wykorzystywana przez prywatne firmy, ale kończąc nasz spacer, muszę Państwa zaprosić jeszcze pod budynek samego kościoła. Budynek samego kościoła, który jest chyba najpiękniejszym elementem całego osiedla. Kościół Matki Świętej Bolesnej, który powstał w 1922 roku, to przykład architektury, która właśnie została zaczerpnięta z południowej Francji. Pochodzi on tego, jak wyglądał jego wzorzec, zaczerpnięto z Brest w południowej Francji, a tutaj postawiono praktycznie taki sam budynek. Budynek, który służy społeczności od 100 lat. I co warto powiedzieć, że wcześniej, przez blisko 50 lat, tutaj był duży problem z budową kościoła na terenie właśnie Piasków. Także, co jest ciekawe, że w kopalni powstała kaplica świętej Barbary, wydrążona przez górników. I ta kaplica została w 1956 roku zamknięta, a sama święta Barbara znalazła się właśnie na placu kościelnym. Ja Państwa zapraszam serdecznie na spacer po Piaskach i odkrywanie z nami także innych osiedli. I zapraszam na żywo odkrywanie właśnie tutaj tajemnic Piasków, bo ja tylko chciałem Państwu tak zainspirować do tej historii, do tego miejsca, bo tak naprawdę wspomniałem tylko o małym elemencie wielkiej historii, która kryje się za tym osiedlem. Ja zapraszam także na inne nasze filmy, gdzie możecie dookoła kręcić się po tych koloniach robotniczych. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.